miałem łączność wtedy z Maćkiem. Właśnie tak jeszcze pytałem Maćka, mówię, Maciek 12:30, jak tam, zamierzacie iść do szczytu? No, po to tu przyjechaliśmy. To była odpowiedź Maćka. Ja sądziłem, że z przełęczy, ponieważ miałem też doświadczenie swoje i nie tylko innych ludzi, że no do szczytu 2-3 godziny, prawda? Że to będzie tak, jak to było latem. No okazało się potem przy łączności z Adamem, bo pytałem, mieliśmy cały czas łączność, chciałem wyglądać, że każdy uczestnik ataku szczytowego miał własny radiotelefon. Adam mówi, że to wcale nie jest tak prosto, okazuje się. Mnie się wydawało, że tam będzie łatwiej. Okazało się, że jednak zimą jest tam albo był śnieg, cukier, czyli taki nie nadający się dobrze do wspinania, albo to jest teren skalny, mikstowy, trudny. Co spowodowało, że to tempo, mimo że no, zawodnicy bardzo dobrze, Garty czy Adam i Maciek, zresztą Maciek do przełęczy bardzo, chyba pierwszy czy drugi asekurował ciebie, wyszedł w bardzo dobrej formie. Widać też był zmotywowany. Okazało się, że ta gra jednak jest wymagająca. Kiedy gdzieś około godziny 15 miałem kolejną łączność, już proszę Państwa upłynęły 2,5 godziny. W zasadzie można było latem już jest na szczycie. Oni byli na przedwierzchołku Rocky Summit. Rocky Summit to jest taki przedwierzchołek, który się składa z 2 turni. Na tej niższej turni. Połączyłem się, poprosiłem Maćka, no ponieważ uważałem go za najbardziej doświadczonego. I mówię, Maciek, jest trochę późno, się zastanówcie, czy nie wracać. Na co Maciek odpowiedział, że nie, że idą do szczytu, bo już jest niedaleko. No ja oczywiście odpowiedziałem, że Maćku, no zdaje się na Twoje doświadczenie. Trudno mi jest z bazy decydować. Ja rozumiałem jego decyzję, ponieważ nie było żadnego innego elementu, który by mówił o tym, że należy zawrócić. Idealna pogoda, to jest wiecznie. Proszę Państwa, zimą wszyscy są przygotowani na huragany, na wiatr, a tu nagle cisza. Latarki, baterie litiowe, czyli radiotelefony. Nie zgłosił nikt do szczytu o tym, że cokolwiek mogłoby się wydarzyć. Wszyscy byli w dobrej formie, szli w małej odległości. Gdyby był jakikolwiek element typu, no nie wiem, widzimy, że ktoś tam się gorzej czuje, albo coś wtedy miałbym, albo nie wiem, nadeszłyby chmury, zaczęłaby się zmieniać pogoda. Miałbym wtedy jak gdyby powód do tego, żeby kategorycznie zabronić, chociaż proszę Państwa, nie da się zespołowi szczytowemu, który widzi już bliski szczyt, powiedzieć, że o 13:13 należy zawrócić. Ja wiem, że nikt by nie zawrócił. Dlatego, że oni mieli świadomość tego, że robią wielką rzecz i to było nie do zatrzymania, w mojej opinii, na atak pod tym właśnie lorem, który mówiłem, że gdyby były jakieś dodatkowe elementy, które były przeciwwskazaniem. Prognoza tak długiego okna wiatrowego dawała im to prawo kontynuowania wspinaczki i zaplanowania tego, że oni wiedzą, że będą schodzić po nocy, to czuli się na siłę, że po tej nocy zejdą. Nieraz się po nocy z 8-tysięczników schodziło też nocą i te zejścia się udawały, tak? Panie Krzysztofie, ja tylko jedną rzecz dodam. My w bazie przed atakiem szczytowym rozmawialiśmy o tym, że no bo wszyscy wiemy, że zimą ten dzień po prostu jest za krótki. I albo człowiek rano musi się zmierzyć z zimnem w momencie, kiedy wychodzi z namiotu, albo w powrocie ta noc go może zastać. I my rozmawialiśmy o ewentualności nocnego powrotu. No i w tych rozmowach oczywiście chcieliśmy tego uniknąć, tak celowaliśmy, żeby tego uniknąć. To nas trochę zaskoczyło, natomiast my się z tym liczyliśmy i już przed atakiem szczytowym każdy z nas jakby akceptował tą ewentualność i stwierdzaliśmy, że no tak, jesteśmy w stanie w razie czego schodzić w nocy. Stamtąd zaczął się już trochę wyścig na szczyt, bo wiedzieliśmy, że jest późno. Wiedzieliśmy, że będziemy musieli schodzić po nocy, jakby każdy z nas miał tego świadomość. Natomiast w dalszym ciągu no nie mieliśmy pretekstu, żeby zawrócić. Jakby mi osobiście przyszło do głowy, że być może trzeba zawrócić, bo jest późno. No ale tak, jest świetna pogoda, mamy czołówki, czujemy się dobrze. Prognoza pogody jest taka, że noc ma być bezwieczna, bezchmurna. Nie byłby to pierwszy atak szczytowy na 8-tysięcznik zrobiony, czy zejście zrobione po nocy. Historia zna takie przypadki, więc bez zbędnych rozmów też trzeba mieć świadomość warunków, w których to się odbywa. Mamy na sobie 2 kominiarki, czapka, kombinezon, szczęka jest drętwiała, tutaj jest chustka, wszystko to jest zalodzone, więc oczywiście nie ma mowy o jakichś tam większych dyskusjach. Oddech jest no, osoby, która biegnie na setkę,
między wdechem a wydechem trzeba wtrącić jakieś słowo. Także my tak naprawdę o tym nie rozmawialiśmy, ale była taka nić porozumienia, po prostu bez słów wiedzieliśmy, że idziemy do szczytu. No i wiadomo było, że trzeba się śpieszyć, tak? Wiadomo było, że trzeba lecieć do tego szczytu, żeby wykorzystać jak najwięcej światła dziennego do zejścia.